Któż by, pominąwszy już niebezpieczeństwo okropne i nieznane morza, opuszczał Italię, aby podążać do Germanii. Okolice te są bez powabu, klimat szorstki, a kultura smutny przedstawia obraz, chyba że jest komu ojczystą. Tak w I wieku naszej ery pisał Tacyt w swoim dziele Germania. Mówił o krainie, która sięgała wówczas po Wisłę. Witam! Dzisiaj opowiem Wam o ludziach, którzy mieszkali na terenie dzisiejszej Polski jeszcze przed Słowianami, w pierwszych wiekach po Chrystusie. Kiedy wiele lat temu pierwszy raz czytałem książkę Andrzeja Kokowskiego Polska starożytna, byłem niesamowicie zaskoczony, jak mnóstwo danych jest na temat tego, co dzieje się w Polsce na początku pierwszego tysiąclecia naszej ery. Wcześniej myślałem, że cała ta historia przed Słowianami, a w ogóle przed chrztem Mieszka jest spowita zupełnym mrokiem. Tymczasem archeologia plus źródła rzymskie dają mnóstwo danych na temat tego, co działo się w Polsce w I, II, III i IV wieku naszej ery. Opowiem Wam właśnie o Wandalach, którzy wówczas zamieszkiwali nasze tereny. Opowiem o ich kulturze materialnej, jak wielkie znaczenie mieli dla zagłady Imperium Rzymskiego. Opowiem o politycznej historii tych ziem, która jest dość dobrze znana, co było dla mnie też ogromnym zaskoczeniem. I wreszcie, co się wydarzyło z Wandalami na początku V wieku, dlaczego wynieśli się z terenu Polski i jak dalsze ich losy potoczyły się na arenie dziejowej. Zapraszam na film o historii Wandalów. Termin kultura przeworska został wprowadzony do nauki przez profesora Uniwersytetu Lwowskiego Karola Hadaczka, który na początku XX wieku prowadził wykopaliska na wielkim cmentarzysku wandalskim koło Przeworska we wsi Gać. No, żeby nie nazywać tego kultura gacka, po prostu nazwano to kultura przeworska od najbliższej dużej miejscowości, która tam się znajdowała. Ten polski archeolog już na początku XX wieku wiedział, że nie jest to stanowisko słowiańskie. Od razu sugerował, że są to pozostałości po Germanach, którzy tam mieszkali. I ten stan wiedzy na samym początku obowiązywał. Natomiast później, kiedy w latach 30. XX wieku niemieccy archeolodzy bardzo podchwycili temat Wandalów, czyli Germanów mieszkających na terenie Polski na początku pierwszego tysiąclecia, polska nauka zaczęła przyjmować stanowisko bardziej obronne, żeby wykazywać jednak mimo wszystko, że to byli Słowianie i cała masa polskich naukowców, którzy mieli warsztat bardzo dobry, natomiast dane bardzo szczątkowe, bo ilość danych, które posiadali tamci historycy na początku XX wieku, a te, które posiadają dzisiejsi historycy, to jest kolosalna przepaść. Więc oni bronili tego, że kultura przeworska są to Słowianie. Za podobieństwem do Słowian przemawia to, że Wandalowie, podobnie jak my, palili swoich zmarłych, więc była kremacja zwłok, obrządek pogrzebowy dosyć podobny. Podobnie też Wandale budowali półziemianki, które miały ściany zwykle plecionkowe, więc to też upodabnia ich w znacznej mierze do Słowian. Natomiast poza tym różnice są bardzo znaczące, przede wszystkim w kulturze materialnej, takiej jak ceramika czy wyroby z żelaza. Tutaj ewidentnie widać duże różnice, które pokazują, że to nie byli na pewno Słowianie, a jeżeli pominąć by chociażby te archeologiczne dowody, to mamy też całą masę dowodów pozaarcheologicznych, mianowicie kroniki rzymskie jasno mówią o tych ludziach, że byli to Germanie i też język, którym się posługiwali, był ewidentnie germański, więc nie można tego pomylić w żaden sposób ze Słowianami. Ale o tym jeszcze będzie później. Więc odkryto to stanowisko w Gaci, koło Przeworska. Swoją drogą mieszkałem przez rok w tej wiosce. Piękna, urokliwa, na Podkarpaciu. I
Później przyporządkowano do tej kultury liczne inne znaleziska z terenów Polski. Także ostatecznie w latach 50., 60. zarysowano całą mapę wandalskiego osadnictwa na terenie Polski. I choć wtedy jeszcze niektórzy polemizowali, mówiąc, że była to kultura słowiańska, to ciężkie to było do obronienia. Czyli chciałbym bardzo mocno powiedzieć tutaj, że wiem, jak wiele osób chce wierzyć, że Wandalowie to byli Polacy, prapolacy. Natomiast pozostał po nich, owszem, pewien genetyczny komponent w naszych genach, to jest prawda. Natomiast kulturowo to byli Germanie i oni ustąpili później miejsca Słowianom na naszych terenach. Ale do tego dojdę później. Wracając do Wandalów. Skąd oni się tu wzięli? Otóż Wandalowie przybyli na teren dzisiejszej Polski ze Skandynawii. Mniej więcej III wiek przed naszą erą. Ta migracja ich wystąpiła i zasiedlili początkowo tereny najbardziej urodzajne w Polsce, najbardziej dla nich korzystne. Stopniowo później dopiero rozszerzali swoje osadnictwo na tereny mniej atrakcyjne. Skąd to wiemy? Otóż, tak jak powiedziałem, badania na temat Wandalów są bardzo daleko posunięte. Jest dziesiątki, jak nie setki stanowisk archeologicznych, bardzo dobrze przebadanych, najnowszymi metodami badawczymi, które pokazują, że ewidentnie mamy tu do czynienia z tym właśnie datowaniem, czyli od II wieku przed naszą erą do IV wieku naszej ery. Są dokładne badania składu żelaza, z którego wykonane są wyroby znajdowane w wandalskich grobach i stąd bez wątpliwości wiemy, że to wszystko należało do kultury przeworskiej. Ta kultura jest bardzo łatwa do identyfikacji przez archeologów. Bardzo charakterystycznym elementem kultury Wandalów był ich obrządek pogrzebowy. Mimo że palili swoich zmarłych, tak jak Słowianie, to pozostałe elementy ich obrządku były bardzo charakterystyczne. Mianowicie z upodobaniem wsadzali do swoich grobów elementy żelazne, czyli te przyrządy, narzędzia, które używali za życia. Wandalscy wojownicy są bardzo bogato wyposażeni w liczne elementy żelazne. Ta broń, którą wsadzano do grobów wandalskich wojowników, zwykle jest zniszczona. Robiono to prawdopodobnie po to, żeby zapobiec wandalizacji, chciałbym powiedzieć, ale tak naprawdę chodzi o rabowanie tych cmentarzysk, no bo na przykład takie miecze rzymskie, które na terenie Barbaricum znajdowano wtedy, które używali Wandalowie, były bardzo cenne, więc ktoś bardzo chętnie pokusiłby się, żeby taki miecz rzymski sobie wykopać z takiego grobu wandalskiego wojownika, więc te miecze wyginano, żeby były nie do użytku. Swoją drogą był absolutny zakaz eksportu mieczy na teren Barbaricum, a ilość znajdywanych na terenie Polski, czy nie tylko mieczy rzymskich, pokazuje, że ten zakaz był bardzo mocno nierespektowany i przemyt kwitł na wielką skalę, bo jest więcej mieczy rzymskich z okresu Wandalów na terenie Polski niż mieczy później wczesnośredniowiecznych z okresu państwa Mieszka czy Bolesława Chrobrego. To też Wandalów bardzo mocno odróżnia od Gotów. Goci z kolei, mieszkający na północy Polski w owym czasie, absolutnie nie wrzucali nic żelaznego do swoich grobów. Mieli taki obrządek pogrzebowy i to też fajnie rysuje tą linię osadnictwa pomiędzy Wandalami a Gotami na terenie Kujaw czy Wielkopolski. Tą linię graniczną tego osadnictwa. Kolejnym bardzo ważnym elementem była wandalska ceramika, która była dosyć ładnie zdobiona, miała swoje charakterystyczne formy. Tutaj możecie zobaczyć, jak wygląda taka typowa germańska ceramika i ona też bardzo mocno różni ich od późniejszej ceramiki słowiańskiej. Bardzo ważnym elementem, jeżeli chodzi o ceramikę, jest słynna waza czy urna z Białej. Biała to wieś pod Zgierzem w okolicach Łodzi i tam znaleziono tą pięknie zdobioną urnę, która jest ewidentnie z okresu Wandalów, to jest przełom II-III wieku naszej ery. Na tej urnie znajduje się symbol, który wielu Polaków podchwyciło i nazwało go rękami Boga. Co więcej, wielu z nas, Polaków,
uczyniło z tego symbolu symbol wiary słowiańskiej. Tego nie mogę pojąć, bo jak można wziąć z germańskiej wazy symbol i uczynić z niego symbol słowiańskiej wiary. Co więcej, wielu ludzi, którzy mają się za wspaniałych Słowian i miłośników słowiańskiej kultury, z niewiedzy, po prostu z braku głębszego zbadania tematu, tatuują sobie ten oto symbol, te ręce Boga na swoim ciele i są z tego dumni, że mają słowiański symbol. Więc na bogów, proszę Was, jeżeli coś sobie tatuujecie, to sprawdźcie, jakie są prawdziwe korzenie tego symbolu i nie dajcie sobie wmówić, że ręce Boga są symbolem słowiańskim, bo ewidentnie takim nie są. Jest to środek terenów zamieszkiwanych w owym czasie przez germańskich Wandalów, więc praktycznie nie ma żadnej szansy, żeby jakaś słowiańska dłoń w II wieku naszej ery ulepiła tą urnę. Kolejnym bardzo charakterystycznym elementem dla kultury germańskiej na naszych terenach w tamtych czasach były groby książęce. Groby bardzo bogate, pokazujące, jak wiele importów z Cesarstwa Rzymskiego było transportowanych na tereny Barbaricum. To były zwykle takie komory wielkości 3 na 3 metry kwadratowe. W środku wkładano zmarłego, wkładano mnóstwo ceramiki, a także mnóstwo bardzo bogatych darów pogrzebowych. Były tam rzymskie piękne naczynia, terra sigillata na przykład. Było szkło rzymskie, były brązowe naczynia, na przykład do mieszania wina. Były rzymskie monety, przede wszystkim złote. Były też figurki, nawet czasami ze starożytnego Egiptu, przedstawiające egipskich bogów. Także całe bogactwo, jakie tylko mogli zgromadzić ci książęta wandalscy, było tam w tych grobach magazynowane i oni się tym na pewno wielce szczycili, że z tak wielkim dobytkiem są położeni w ostatnią podróż. Oczywiście też broń, dużo mieczy rzymskich, w broń czasami też pięknie, srebrnie ozdabiane włócznie, które miały pewnie jakieś znaczenie obrzędowe, na pewno to nie były włócznie używane do walki. Poza tym charakterystyczne wandalskie umba do tarcz. Wandalowie też jeździli oczywiście konno, więc w tych grobach znajduje się bardzo często również wandalskie ostrogi do popędzania koni, żeby nie szły tak powoli jak ten mój piękny wierzchowiec. Wyroby rzymskie w pewnym okresie stały się tak powszechne na terenie zamieszkałym przez Wandalów, w tym późniejszym okresie, w tym II-III wieku, po wojnach markomańskich, że nawet szeregowi Wandale bardzo często mieli wkładane do swoich grobów przedmioty, które pochodziły z prowincji rzymskich. Także pokazuje to, jak wielka skala była rabunku oraz handlu też z terenami Imperium Rzymskiego. Wandalowie słynęli też ze swojej metalurgii. Po składzie żelaza z tamtych czasów archeolodzy dzisiaj są w stanie nawet dociec, z którego punktu, z którego centrum metalurgicznego pochodzi dany wyrób. Byli strasznie zapalonymi rzemieślnikami, jeżeli chodzi o żelazo. Słynne dymarki świętokrzyskie, czyli pozostałości aż 6000 piecy do wytopu żelaza znaleziono właśnie na terenie Gór Świętokrzyskich. To było centrum metalurgii, które zaopatrywało barbarzyńców na przestrzeni wielu set kilometrów. To nie było jakieś tam lokalne wyrobisko, tylko eksportowano stamtąd wyroby żelazne, nawet za Karpaty. Prawdopodobnie również Markomanie czy Kwadowie, którzy walczyli z Cesarstwem Rzymskim, używali wandalskich wyrobów do walki z Rzymianami. Ale Góry Świętokrzyskie to nie jedyne centrum. Takich centrów było więcej. Na przykład w okolicach Warszawy też znaleziono kilka stanowisk, gdzie kilkaset pieców metalurgicznych znaleziono, więc to też pokazuje, że same Góry Świętokrzyskie to nie jedyna wielka manufaktura żelazna w tamtych czasach. Innym elementem, dosyć dziwnym dla germańskiego pobytu tutaj, to było dosyć skromne upodobanie do budownictwa. Oni nie budowali prawie w ogóle żadnych wielkich budynków. Tak jak wspomniałem wcześniej, głównie mieszkali w półziemiankach,
budowanych plecionkowo. Natomiast poza półziemiankami znajduje się czasem domy w konstrukcji słupowej, gdzie mieszkała rodzina, a wraz z nią też jej bydło. Ale tak poza tym nie ma na przykład żadnych kamiennych budowli z tego okresu, co przy bogactwie germańskich władców jest dosyć dziwiące. No ale takie mieli upodobania. Nie ma też jakichś wielkich grodów. Oni mieszkali raczej w osadach otwartych, co wskazywałoby na to, że czuli się dosyć pewnie na tym terenie. Nie spodziewali się żadnych ataków, przed którymi musieliby się bronić, okopując się w swoich grodach. Wandalowie często nazywani są strażnikami bursztynowego szlaku. I jest tutaj dużo w tym racji, ponieważ bursztyn był złotem Bałtyku, które miało niesamowicie duże znaczenie dla bogactwa ludów, które zamieszkiwały zarówno nad samym Bałtykiem, czyli Gotów oraz Bałtów, bo z terenów bałtyckich najwięcej tego bursztynu wydobywano, ale także dla Wandalów, którzy główną część tego szlaku bursztynowego mieli pod swoim panowaniem i czerpali z tego ogromne profity. Bursztyn przede wszystkim wykopywany był na terenie Półwyspu Sambijskiego. To jest dzisiejsza część Rosji, okręg kaliningradzki. Ale też całe wybrzeże Bałtyku, aż po Rugię i Wolin, też było bardzo obfite w bursztyn. Więc ten szlak bursztynowy prowadził właśnie z Sambii przez wybrzeże Bałtyku na południe, głównie Doliną Wisły i później przez Bramę Morawską, przez Morawy trafiał do Imperium Rzymskiego przez jeszcze tereny tam właśnie zamieszkiwane przez germańskich kwadów czy markomanów. Bursztyn osiągał niesamowicie wysokie ceny na targu w Rzymie, dlatego warto było wyprawiać się tutaj po niego. W czasach Nerona, w latach 60. I wieku naszej ery, pewien Ekwita rzymski wyprawił się do samego centrum przemysłu bursztynowego na Półwysep Sambijski i wracając opowiedział o tym wszystkim Tacytowi. Stąd mamy bardzo szczegółowe opisy, jak wyglądało rozmieszczenie plemion na terenie dzisiejszej Polski, jakie były ich zwyczaje. Za Wandalami mieszkają Gotonowie. Tuż przy nich na brzegu oceanu siedzą Rugiowie. Ci wszyscy noszą krótkie miecze, okrągłe tarcze i królom swoim służą. Naprzeciw widać za oceanem Sfonów, potężnych morską i lądową siłą. Za Sfonami rozciąga się inne morze, gnuśne i martwe. Po prawej stronie Sfonów morza mieszkają Estowie, którzy język mają odmienny. Rzadko używają oni żelaznej broni, częściej pałek. Są na roli bardziej pilni niźli leniwi Germanie. Szukają oni po morzu brzegach bursztynu, który po swojemu glesum zwą. Wenedów i Fennów narody nie wiem, czy do Germanii, czy do Sarmacji mam włączyć. Raczej do Germanów, bo i siedliska mają nieruchome, i tarcze noszą, i pieszo się poruszają, co od Sarmatów ich odróżnia. Dzikość i ubóstwo Fennów jest aż do podziwiania. Nie ma tam ani oręża, ani koni, ani mieszkania żadnego. Jedzą zioła, wdziewają skóry, śpią na ziemi. Mężczyzna i kobieta na równi polują. Niemowlęta i starców w szałasach lichych chowają. Niebywałe, jak daleko sięgała wiedza Tacyta w I wieku naszej ery. I jak dokładne są jego opisy, zważywszy, że mają one w większości dokładne potwierdzenie w archeologii. Wenedowie to najprawdopodobniej prasłowianie z kultury zarubienieckiej, a Fenowie to prymitywni łowcy-zbieracze, prawdopodobnie ludy ugrofińskie. Morze Sfonów to oczywiście Bałtyk, a za nim gnuśne i martwe to Ocean Arktyczny. Handel trwał sobie w najlepsze w I wieku naszej ery, nawet w II, ale
podczas wojen markomańskich wymiana handlowa z Imperium Rzymskim zamarła praktycznie zupełnie. A później, kiedy prowincje zostały zdewastowane przez najazd licznych plemion germańskich, a Rzymianie byli bardzo wściekli, delikatnie mówiąc, na temat tego, co zrobili im Germanie, ten handel bursztynem nieco zamarł i przestał być tak bardzo intratny. Później kryzys III wieku w Rzymie, już nikt nie myślał o tym, żeby sprowadzać sobie piękne kamienie, piękne bursztyny z Nadbałtyku. Już bardziej Rzym walczył o przetrwanie, więc ten interes się załamał, więc też Wandalowie postanowili opuścić tereny dzisiejszej Polski i pierwsza migracja Wandalów ma już związek właśnie z przełomem II i III wieku, kiedy oni postanowili przenieść się bardziej na południe, żeby zasiedlić bardziej atrakcyjne dla nich tereny. I tutaj znowu archeologia dzisiejsza dostarcza naprawdę bardzo precyzyjnych danych pokazujących, skąd poszczególne plemiona germańskie przemieściły się na południe. Gdzie mieszkały na terenie Polski wcześniej i gdzie na południu znalazły swoje nowe siedziby. Już w I wieku naszej ery mamy dane z wywiadu rzymskiego, można tak powiedzieć, o tym, że za Karpatami Germanie tworzą związek zwany Lugijskim. W związek ten wchodziły plemiona, które należały do grupy plemion wandalskich. Tych plemion było kilka. Na tej mapie przedstawiam Wam próbę rekonstrukcji rozmieszczenia tych plemion w I i II wieku naszej ery. To jest za Andrzejem Kokowskim, według jego hipotezy to rozmieszczenie tutaj Wam rysuję. W I wieku wschodnią Germanią rządził król Marbot, który jako młodzieniec był zakładnikiem w Rzymie, a później powrócił do Germanii jako już nieco zlatynizowany sojusznik imperium i z rzymskim wsparciem jednoczył tereny od Łaby po Wisłę i od Warty na północy po Dunaj na południu. Widać było, że to był czas, ten I wiek naszej ery, kiedy Germanie już tworzyli swoje państwa, próbowali stworzyć przynajmniej Wielką Germanię, choć pewnie oczywiście to jest tytuł rzymski, więc oni tak nie mówili o tym, ale już mamy właśnie Arminiusza, który pokonał Rzymian w lesie teutoburskim. Jednak trwałe zjednoczenie plemion mu się nie powiodło, bo po szoku, jakim była porażka w lesie teutoburskim w IX roku naszej ery, Rzym bierze się pilnie za sprawę barbarzyńców z północy. W XV roku naszej ery Gaius Claudius Drasus, Cezar Germanik, wyrusza na podbój terenów za Renem w głąb Germanii i pokonuje Arminiusza, a także hołduje liczne plemiona. Marbodowi także nie udaje się stworzenie silnego państwa, bo w XIX roku naszej ery najeżdża go i pokonuje Catualda, inny germański wódz z Pomorza, być może władca Rugiów. Ale ten też nie utrzymuje się długo u władzy, bo w kolejnym roku zostaje przepędzony przez księcia Hermundurów Vibiliusa. Oczywiście było też dążenie Swebów do tworzenia jednego organizmu państwowego i ta wielka Swebia, jak to historycy nazywają, też w pewnym okresie obejmowała tereny Germanów znajdujących się w Polsce. Następnie przez ponad 100 lat udaje się Rzymianom rozgrywać germańskich wodzów przeciw sobie i nie zagrażają oni w poważny sposób imperium. Rzym jest wówczas u szczytu swojej potęgi, dołączona zostaje na początku II wieku Dacja, a liczne plemiona germańskie za Limesem uznają zwierzchnictwo Rzymu. Wydaje się, że tej konstrukcji nie jest w stanie nic naruszyć, aż tu przychodzi rok 166. Marek Aureliusz pokonuje Partów daleko na wschodzie i raz jeszcze pokazuje, że nikt nie może równać się z legionistami rzymskimi. Wraca w chwale, jednak po drodze jego wojsko dopada jakaś dziwna, bardzo zaraźliwa choroba i większość weteranów umiera, nie zobaczywszy już więcej Italii. Z tak wielkiego i nagłego osłabienia imperium pragną skorzystać Longobardowie, którzy ruszają z okolic Pomorza Zachodniego,
Przepuszczeni zostają przyjaźnie przez Wandalów, Markomanów i uderzają na słabo obronioną granicę, uzyskując spektakularny sukces. Później, kiedy wybuchły wojny markomańskie, też mamy dużo danych na temat tego, że plemiona te przemierzały Polskę przez nasze tereny, udawały się na południe, by tam atakować pogrążone w chaosie i w ogniu wojny prowincje rzymskie, które stawały się łatwym łupem. W ogóle te pierwsze sukcesy z 167 roku Germanów na terenie prowincji rzymskich olśniły wszystkich innych Germanów. Oni nagle zauważyli, że ten potężny Rzym, którego tak się bali i którego takim podziwem obdarzali, jest do pokonania, że te prowincje rzymskie są do złupienia i że te miasta są do obrabowania. Oni wtedy ruszyli całą masą. Dziesiątki właściwie plemion germańskich na różnych elementach limesu przekroczyły go i wdarły się, jedne głębiej, inne mniej głęboko, na teren Imperium Rzymskiego. Uderzyli Germanie z Nadrenu, Markomani z wandalskimi Wiktofalami, Kwadowie, Sarmaccy Jazygowie z terenów dzisiejszych Węgier, a także daccy Kostobokowie. Te ich ataki pokazały, że Rzym nie dość, że da się pokonać, to jeszcze jest obfity w skarby. Oni wcześniej oczywiście opowiadali sobie legendy o bogactwie Rzymian, teraz one okazały się prawdą. W tamtych czasach, od końca II przez III wiek, mamy zalew rzymskich przedmiotów na terenie Barbaricum, które wynikały właśnie z tych wypraw łupieszczych, które były bardzo obfite w skarby, bo też, co by nie mówić, ci Germanie jako nieco prymitywni cieszyli się praktycznie wszystkim, co na Rzymianach złupili. Starali się bardzo imitować rzymski sposób życia, który wydawał im się szczytem, który można osiągnąć, więc ceramikę rzymską, szkło rzymskie, biżuterię rzymską traktowali z największym szacunkiem i jako najwyższy luksus. Rzym napiął w II wieku naszej ery swoje siły do granic możliwości. Powołał pod broń tysiące obywateli, z których bardzo wielu nigdy nie wróciło z wypraw zbrojnych w głąb germańskich lasów. Pożar udało się ugasić do 180 roku, ale Europa po tych wydarzeniach nie była już nigdy taka sama. Rzym wyszedł z tej wojny bardzo poraniony, ze zdewastowanymi prowincjami i ustępstwami w kierunku barbarzyńców, o jakich wcześniej się nie śniło. Germanie z kolei zobaczyli, że są w stanie nawiązać z Rzymianami walkę jak równy z równym i wynieść z tej walki bardzo wiele łupów dla siebie. W III wieku naszej ery na terenie dzisiejszej Polski zamieszkałym przez Wandalów panował dobrobyt. Archeologia pokazuje dobitnie, że liczba ludności wzrastała, zakładano nowe osady, a dobra z prowincji rzymskich płynęły szerokim strumieniem. Z tego okresu pochodzą także wspomniane wcześniej groby książęce z terenów Polski. Pokazuje to konsolidację władzy i bogactwa w rękach wąskiej grupy panujących, która wykształciła się z dość egalitarnej wcześniej społeczności wojowników wandalskich. Również Goci, mieszkający wcześniej wyłącznie na Pomorzu, ruszają na wschód i południe przez Lubelszczyznę, zajmują tereny dzisiejszej Ukrainy i stamtąd będą w kolejnych latach nękać wschodnie Imperium Rzymskie. Wreszcie w 375 roku naszej ery Hunowie pokonali Gotów na terenie dzisiejszej Ukrainy, rozbili państwo Hermeneryka i wdarli się w głąb Europy, głównie na Nizinę Panońską, która była dla nich najbardziej atrakcyjnym terenem dla ich wierzchowców i od tamtego czasu zaczęła być nazywana Hungarią. Od tego, że byli to właśnie Hunowie, więc Hungaria, kraina Hunów. Hungaria z kolei
bardzo blisko sąsiadowała z krajem Wandalów, więc to sąsiedztwo bardzo szybko stało się dla nich niezwykle uciążliwe. Nie minęło jedno pokolenie, a w 406 roku postanowili oni prawie w całości opuścić ziemię dzisiejszej Polski i wyprowadzić się na zachód. O skali tej emigracji można dyskutować. Niektórzy twierdzą, że to było 80% mieszkańców, inni, że 60%. Najmniejsze szacunki mówią o 50%, ale mi się wydaje, że to było coś w granicach jednak 70-80% ludzi. Oni mieli tak dość Hunów, z którymi nie byli w stanie walczyć, ponieważ Hunowie byli ludem, który wprowadził nowatorską technikę wojenną, dla której piechota wandalska była praktycznie bez szans. Do tego Hunowie cechowali się ogromnym okrucieństwem, więc terror chuński odbijał się echem po całej Europie. Tak więc w 406 roku Wandalowie postanowili iść. Nie szli sami. Z nimi również na zachód ruszyli Alanowie, ruszyli Burgundowie, ruszyli też Swebowie. Podobno w noc świętego Sylwestra 406 na 407 przeprawili się przez zamarznięty Ren i wdarli się na teren Galii. Wdarli się, lecz nie był to napad łupieszczy, jak to zwykle czynili, lecz tym razem wdarli się na tereny Imperium na dobre. Nie zamierzali wracać absolutnie w pobliże Hunów. Wandalowie powędrowali na południe i bardzo szybko zajęli Hiszpanię, która w tamtym czasie była praktycznie niebroniona, bo legiony były zajęte gaszeniem pożarów na Limesie, a też stan wojsk rzymskich w tamtym czasie nie był już na tyle potężny, żeby chronić wydajnie prowincję taką, jaką była Hiszpania. Przez pierwsze dziesięciolecia V wieku naszej ery Wandalowie zamieszkiwali głównie na południu Hiszpanii. Do dziś jest region, który nazywa się Andaluzja, czyli Wandaluzja, czyli właśnie teren Wandalów. Tam, w dalekiej Hiszpanii, w 428 roku władzę nad Wandalami obejmuje Genzeryk. Chłop urodzony pod Radomiem. Żartuję oczywiście, nie wiadomo gdzie urodził się, natomiast jest całkiem prawdopodobne, że skoro w 406 oni opuścili Polskę, to że Genzeryk był urodzony na terenie Polski. Teraz objął władzę i wcale nie wyglądało to kolorowo, gdyż Wandalowie byli już mocno przetrzebieni po 20 latach wędrówki przez Imperium Rzymskie, oczywiście okraszanej często walką z pozostałymi przy życiu Rzymianami, którzy bronili jednak swoich terenów. Od północy napierali na Genzeryka Wizygoci, którzy 18 lat wcześniej złupili Rzym, a teraz pogodzili się z Rzymianami i na ich usługach byli używani do poskromienia innego germańskiego ludu. W tych okolicznościach Genzeryk podejmuje bardzo odważne przedsięwzięcie. Postanawia przeprowadzić cały swój lud do Afryki, gdyż usłyszał, że tam są prowincje rzymskie bardzo bogate i bezpieczne. Wyprawa Wandalów do Afryki musiała być dla Rzymian kolosalnym ciosem. Nie dość, że Afryka była spichlerzem zbożowym dla całej Italii, to jeszcze te prowincje do tej pory w ogóle nie ucierpiały na barbarzyńskich najazdach. Galia, Dacja, Panonia, te rejony były notorycznie plądrowane przez barbarzyńców. Tymczasem do Afryki nikomu nawet nie przyszło do głowy, żeby się przeprawić. Aż do lat 30. V wieku, kiedy nadeszli Wandalowie. Fenomenalnym obrazem musiała być trwająca miesiąc czasu przeprawa 80 000 Wandalów przez cieśninę gibraltarską, która odbyła się niedługo po tym, jak Genzeryk został władcą Wandalów. Kiedy przeprawili się na łodziach, których mieli bardzo niedużo, przez to morze, ruszyli na piechotę wybrzeżem Afryki w kierunku wschodnim. Przebyli ponad 1000 km
i stanęli na terenie dzisiejszej Tunezji, w prowincji rzymskiej, która nazywała się Afryka. Tam trafili na bardzo korzystne okoliczności i ciekawi mnie, czy Genzeryk miał tak dobry wywiad, że wiedział, co tam się święci. Mianowicie prowincja ta była przez Rzymian obłożona ciężkimi sankcjami za to, że gubernator tej prowincji wcześniej próbował zostać cesarzem, więc kiedy mu się ta próba nie udała, to jego prowincja została cała obłożona sankcjami. Więc oni generalnie Rzymu jako takiego nie lubili. Teraz, kiedy przyszli Wandalowie, oni przestali się jakoś bardzo mocno bronić, bo stwierdzili, czym oni są gorsi od Rzymian, którzy wyciskają z nas ostatnie poty, każą nam płacić wysoki trybut. Także Wandalowie nadzwyczaj łatwo zdobyli dzisiejszą Tunezję. Tam tylko kilka miast opierało się bardzo mocno ich najazdowi, a cała prowincja generalnie łatwo przyjęła ich zwierzchnictwo. Rzym, stojąc w obliczu odcięcia dostaw zboża, bo ta prowincja była oczywiście głównym zaopatrzycielem Rzymu w zboże, szybko dogadał się z Genzerykiem i zawarto układ pokojowy, który de facto pozwalał mu zająć tą prowincję i sankcjonował jego wspaniałe zdobycze, no bo zajęli bardzo, bardzo bogatą prowincję. Teraz rozpoczęła się ambitna polityka tego wandalskiego króla. Próbował on koligacji małżeńskich z córką cesarza Walentyniana. Lecz kiedy cesarz zmarł, a władzę po nim przejął inny, któremu udało się sięgnąć po władzę w tym upadającym już cesarstwie rzymskim, nowy cesarz powiedział, że absolutnie nie da podłemu barbarzyńcy córki byłego cesarza. To był idealny casus belli, żeby ruszyć na Rzym. I tak właśnie się stało. Wandalowie wbudowali sobie przez poprzednie lata wspaniałą flotę, którą teraz wylądowali nad samym ujściem Tybru, niedaleko Rzymu i ruszyli, aby zdobyć wieczne miasto. Rzymianie nawet nie bronili się. Byli tak przerażeni tym, co widzą, że oddali Rzym bez walki. Genzeryk podszedł do sprawy zupełnie metodycznie. Nie spalił miasta, nie wyrżnął jego mieszkańców, tylko przez kolejne tygodnie jego wojowie rabowali wszystko, co się dało w Rzymie. Nawet zrywali pozłacane dachy świątyń rzymskich, wyrywali piękne płytki, którymi ozdabiane były rzymskie wille, odrywali posągi, już nie mówiąc o wszelkich kosztownościach typu złoto, srebro, ceramika. I wszystko przez te tygodnie ładowali na swoje statki, po czym odpłynęli. Rzym został ogołocony. Oczywiście wieść o tym rozniosła się echem po całym świecie, ale to nie było pierwsze, bo pamiętacie pewnie, albo i nie, z mojego filmu o Wizygotach, który polecam też w opisie do tego filmu, bo Wizygoci w 410 roku już dokonali tego właśnie. Zdobyli Rzym jako pierwsi barbarzyńcy i po 700 latach od słupienia Rzymu przez Celtów, jeszcze w IV wieku przed naszą erą, Wandalowie byli trzeci, a Wizygoci byli drugimi, którzy dokonali tego wspaniałego wyczynu. Genzeryk rządził jeszcze przez wiele lat. Cieszył się długowiecznością. On praktycznie 50 lat, 49 lat dokładnie, był królem Wandalów. Lecz niestety jego śmierć kończy okres wspaniałości tego królestwa. Bo Wandalowie, zdobywszy te wspaniałe skarby w Rzymie, zainwestowali w siłę militarną. Oni sobie pobudowali wspaniałe statki, którymi zdobyli wiele wysp na terenie Morza Śródziemnego i stali się potęgą w zachodnim basenie tego morza. Lecz po śmierci Genzeryka wszystko poszło już znacznie gorzej,
do głosu doszły konflikty religijne, bo znowu kolejny ważny element. Wandalowie, przemierzając Imperium Rzymskie, Galię i później Hiszpanię, przyjęli chrześcijaństwo. Tylko że oni przyjęli chrześcijaństwo w obrządku ariańskim. Byli Arianami, a w Afryce żyli ci bardziej prawilni, stricte katoliccy Rzymianie. I teraz oni się tam trochę tłukli między sobą, bo ci uważają, że Ariusz miał rację, a ci, że nie. Więc te konflikty religijne nabrzmiały po śmierci Genzeryka, który był na tyle mądrym wodzem, żeby nie ryzykować wojny domowej o jakieś tam spory religijne. Zresztą pewnie chrześcijaństwo nie było mu jakoś szczególnie bliskie. I te wojny wewnętrzne, oczywiście po Schedeonim, jego synowie już nie byli takimi światłymi politykami jak on, doprowadziły do tego, że po około 60 latach, w VI wieku, dokładnie w 533 roku, rzymski generał, już wschodnio-rzymski, bizantyjski można by powiedzieć, wylądował na terenie Afryki i w bardzo krótkiej kampanii, trwającej tylko rok, rozbił wszystkich Germanów, którzy stawiali tam opór. I w ten oto sposób wspaniałe imperium, może imperium trochę za duże słowo, ale wspaniałe państwo germańskich Wandalów, którzy w V wieku z terenu Polski po 30 latach zawędrowali aż do Afryki i tam stworzyli potężne królestwo, które przetrwało 100 lat i rozpadło się pod ciosami bizantyjskich żołnierzy i z tych Germanów praktycznie nic tam nie pozostało. Poza oczywiście genami, bo do dziś można w Tunezji znaleźć niebieskookich ludzi, co jest dziwne jak na kraj arabski, ale właśnie to jest pozostałość po tych Germanach, którzy z Polski tutaj przybyli. Ale ani język wandalski, ani ich kultura jakoś szczególnie nie zarysowała się. Oni, przybywszy na teren Afryki, bardzo szybko zachłysnęli się tą kulturą rzymską, przyjęli ją jako swoją i archeolodzy już po jednym pokoleniu, znajdując groby, myślą, czy to był tak naprawdę Wandal, czy to był jakiś na przykład patrycjusz rzymski, bo oni bardzo szybko się upodobnili do Rzymian, którzy tam mieszkali. Też bardzo szybko przyjęli łacinę jako swój język i zatracili też swoją germańską mowę. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. W tym odcinku opowiedziałem Wam o tym, jak germańscy Wandalowie w III wieku przed naszą erą przybyli na teren Polski, zasiedlili ją, później walczyli z Rzymianami, a następnie, kiedy przybyli Hunowie, uciekli z naszych terenów i przenieśli się przez Galię, Hiszpanię, aż do Afryki, gdzie stworzyli bardzo niesamowite państwo germańskie w Afryce, które przetrwało 100 lat i padło pod ciosami bizantyjskich wojowników. Dziękuję bardzo za uwagę. Zapraszam na inne odcinki, które linkuję w opisie, które uzupełniają tą historię. I zapraszam oczywiście na kolejne odcinki, gdzie będziemy dalej drążyć te fascynujące tematy związane z historią polskich ziem. Do zobaczenia.